Cześć, jestem Łukasz Wieliczko z portalu Dwie Kostki. Dzisiaj będziemy mówić o grze Katan. Jest to gra strategiczna dla 3-4 graczy o średniej długości rozgrywki 75 minut. Więcej szczegółów w dalszej części filmu. A więc zacznijmy od unboxingu. Pierwsze, co ukazuje się naszym oczom, jest to dokładna instrukcja gry. Widzimy tu opis różnych edycji gry, opis zawartości oraz opis zasad rozgrywki wraz z przykładami. Następnie co tu widzimy, jest to skrótowy opis gry z pokazanym umiejscowieniem poszczególnych elementów. Następnie widzimy tutaj 4 koszty budowy, które otrzymuje każdy z graczy oraz sześciokątne pola ilustrujące różne krajobrazy. Przykładowo na tym polu widzimy pustynię, na tym polu widzimy wzgórza, na tym widzimy góry. Następnie kolejne elementy z polami ilustrującymi różne krajobrazy. Mamy tu również pastwiska, pola uprawne. Widzimy również tutaj pola oznaczone liczbami. Są to żetony. Następna plansza z polami ilustrującymi różne krajobrazy. Następnie widzimy tu 6 ramowych części gry, w których znajdują się porty. Następnie kolejne ramowe części. Widzimy tutaj również 2 karty specjalne. W tym pojemniczku widzimy pionki. Średnie pionki są to osady, większe pionki są to miasta. Natomiast tutaj widzimy drogi. Znajdziemy również 2 kostki do gry, żółta, czerwona, 1 czarny pionek złodzieja, 2 podstawki na karty oraz karty gry poszczególne oznaczające punkty zwycięstwa, punkty postępu, rycerzy oraz karty surowców. Poszczególne. Skały kruszcowe, cegły, pnie drzew, owce, oraz snop. Tak przedstawia się plansza po rozłożeniu wszystkich elementów gry. Na planszy widzimy obiekty, które oznaczają surowce oraz żetony, które oznaczają liczbę wyrzuconych oczek przez gracza. Każdy z graczy otrzymał pionki. Jest to 15 pionków oznaczających drogi, 5 pionków oznaczających osady, 3 widzimy tutaj oraz 2 znajdują się już na planszy oraz 4 pionki oznaczające miasto. Na środku planszy znajduje się pionek złodzieja, który aktywizuje się po wyrzuceniu 7 oczek przez danego gracza. Każdy z graczy otrzymuje kartę z kosztami budowy, drogi, osady, miasta oraz karty rozwoju. W pojemnikach znajdują się karty surowców. Kolejno cegły, kamień, snopki siana, owce oraz drewno. Natomiast w ostatnim pojemniku znajdują się karty rozwoju. Grę wygrywa ten gracz, który zgromadzi 10 punktów. Punkty można zdobywać na wiele sposobów. Jednym ze sposobów na zdobywanie punktów jest budowanie osad i miast. Za budowanie osady każdy gracz otrzymuje 1 punkt. Natomiast za wybudowanie miasta gracz otrzymuje 2 punkty. Kolejnym sposobem na zdobycie punktów jest otrzymanie karty Najwyższa Władza Rycerska.
Otrzymanie tej karty możliwe jest po wylosowaniu z kart postępu karty 3 rycerzy. Grę rozpoczyna najstarszy gracz. Rzuca kość. Wypadło 9 oczek. Szukamy cyfry 9 na planszy. Widzimy cyfrę 9 tutaj i widzimy cyfrę 9 tutaj. Widzimy, że przy liczbach 9 jest osada gracza pomarańczowego. W takim wypadku do niego trafia jeden raz i jedna cegła. Za zdobyte karty gracz może wybudować drogę, osadę, miasto lub pobrać kartę rozwoju. Złodzieja można aktywować tylko w jeden sposób. Gracz, który wyrzuci 7 oczek, bierze złodzieja i stawia go w dowolnym polu planszy. W ten sposób blokuje pobieranie surowców przez innych graczy. Dzisiejszą rozgrywkę wygrywa gracz czerwony, który postawił 2 osady oraz 1 miasto, co daje mu 4 punkty. Wybudował również najdłuższą drogę handlową, która daje mu 2 punkty zwycięstwa. Kolejnymi punktami, które zdobył, była najwyższa władza rycerska, również za 2 punkty, którą zdobył dzięki zdobyciu 3 rycerzy. Dodatkowo wylosował z kart rozwoju 2 punkty zwycięstwa. Łącznie daje nam to 10 punktów, dzięki czemu dzisiaj wygrywa gracz czerwony. Dzięki za oglądanie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji i oglądania kolejnych materiałów.